Witam serdecznie na dzisiejszym vlogu. Dzisiaj znowu wracamy do temata Sokoła 1000. Pokażę wam jeszcze, pochwalę się, bo moja drukarnia zrobiła mi prezent, bluzę właśnie z nadrukiem takim jak jest na koszulkach, które można u mnie kupić. Kolega Łukasz w warsztacie dzisiaj będzie dorabiał część, której nie było przy moim silniku, także to sobie pooglądamy. No i życzę wam miłego seansu, później sobie jeszcze pogadamy, co tam słychać, bo dałem wczoraj informację, że będzie kolejna już 16. edycja zlotu motocyklowego Bike Week Weba, więc chwilę sobie może o tym pogadamy. Lecimy z tematem. Dobrze, teraz zabieramy się za wykonanie wyjścia odmy, tak? Czyli tego łączenia tutaj, które powinno być, do którego powinna wchodzić rurka z odmy. No i plus minus powinno tutaj być mniej więcej 45 mm, patrząc po tej powierzchni styku, tak? No zrobimy to, tak żeby to już było jak ma być. Na średnicy zewnętrznej i zrobimy sobie to, wiadomo, na tokarce wytoczymy najpierw takiego grzybka, później ofrezujemy to w koło tak, żeby do dołu pod kątem prostym wychodziła nam ta rurka, czyli będziemy musieli wiercić pod kątem 90 stopni, tak żeby wykonać tutaj, wiadomo, kanał wyjściowy po prostu, no i 3 otwory po promieniu do zamocowania tego elementu, nie? Także będziemy to robili z brązu, no bo to jest materiał, który dobrze się lutuje, cyna się go ima, więc mamy to obtoczone zewnętrznie na 45 mm, no i teraz to jest ta średnica kołnierza. Ja sobie to stoczę tak, żeby nacechować sobie miejsca na śruby mocujące, no a później ofrezujemy i na koniec odetniemy to sobie, żeby już po frezowaniu, nie? Bo będzie nam to tak lepiej złapać, więc no tak, musimy to wykonać od podstaw, bo tego nie ma. Rurkę gdzieś miedzianą kupimy po prostu nową i tyle, to nie jest żaden problem, więc dogniemy ją na żądany kształt, także no nic, no ślusarka, tyle, pozdrawiam. Dobrze, mamy wytoczony taki półfabrykat tego naszego przyłącza odmy. Na razie tego nie czyszczę, nie poleruję, bo to teraz już całe jest z kurzu, natomiast no wykończeniówka później. Tu mamy już zaznaczone miejsce, gdzie będzie cięcie docelowo, tak, czyli w tym momencie to się będzie łączyć z naszym silnikiem, więc teraz będziemy ofrezowywali ten kształt, żeby on był taki, nie wiem jak to nazwać, będzie przypominał literę U odwróconą, czyli tu będzie płaski, tu będzie zaokrąglony, tu będą sfrezowane te boki, no i będziemy wykonywali 3 otwory po średnicy, otwór od drugiej strony w środku i otwór tutaj kątowo, żeby wprowadzić tą rurkę właśnie w tą płaską podstawę, no nie? Także odpinamy to i lecimy z tym na frezarkę. Dobrze, mamy zapięty nasz element na frezarce. To już sobie, potocznie mówiąc, jedziemy manualnie z wędki. Frezujemy powierzchnię boczną teraz tego wyjścia, w którym będzie osadzona rurka. Rurka będzie wchodzić w tym miejscu. Tak paluchem nieładnie pokazując tutaj, o, będzie otwór. No a teraz zwężamy te boczne krawędzie. Jedną i drugą. Zaraz sobie przejedziemy tą stronę. Później to wszystko ogradujemy jakoś, żeby to nie było takie, żeby nie było widać, że to jest po frezie, prawda? Po frezowaniu zawsze zostają ślady, więc jakoś to ogradujemy, żeby to wyglądało na stare. No i tak, to będzie początek jakby naszego tego pożądanego kształtu, powiedzmy. Tu sobie będziemy wiercili. No i później od drugiej strony jeszcze zapniemy później za ten element, który teraz właśnie tworzymy. Zapniemy go w imadło i będziemy robili otwory, ponieważ no, w tym momencie byłoby bardzo ciężko nam przenieść rozstaw tych otworów mocujących. Także no tak, no zaraz to przefrezujemy i odetniemy. Teraz druga strona. Tu już mamy tą boczną krawędź dłuższą. Także jeszcze to sobie wyrównamy. ale potem to i tak będziemy postarzać, bo ten element będzie miał wyglądać na stary, nie? Także no tyle,
siermiężna robota, ale też trzeba zrobić. Takie modelarstwo bardziej. Pozdrawiam. No tak, frezujemy teraz boczną krawędź tego naszego mocowania rurki odmy. Góra pozostaje zaokrąglona z tamtej strony, teraz te boki mamy już przefrezowane, prawda? No lecą trociny, także no tak. Za chwilę będziemy mieli zgrubny kształt, później to odetniemy. No i dalsze operacje też na frezarce, ale już z zapięcia za ten element, który teraz właśnie wykonujemy, no nie? Dobrze, teraz robimy otwór wylotowy, czyli tam, gdzie rurka będzie sobie wchodzić na takiej już ręcznej zwykłej frezaretce do takich prostych właśnie prac, więc wiercimy sobie otwór pod osadzenie rurki, tu gdzie ona będzie wlutowana, tak, od dołu. No i dalej będziemy odcinali element i co? I robili z drugiej strony otwór właśnie, żeby było te 90 stopni. No i otwory mocujące, te 3 po promieniu. Dobrze, mamy teraz obrócony ten element, wykonaną płaszczyznę styku z silnikiem, prawda? Czyli to jest to jakby druga strona, mamy to złapane za tą stronę, którą robiliśmy wcześniej, więc teraz będziemy przenosić te 3 otwory z tej twojej starej blaszki, która była zaślepką i sobie możemy odwzorować miejsce, w którym mają być śrubki, prawda? Żeby teraz wykonać sobie 3 otwory. Mamy tu już odwiert wykonany, ten, który był wykonywany wcześniej, tak? Czyli już odma będzie działać. Teraz trzeba będzie osadzić w tym rurkę, ale to później, jak skończymy ten element. Także teraz zabieramy się za wykonywanie otworów montażowych. Dobrze, co się dzieje? Mamy korpus pompy złożony wstępnie, to znaczy mamy złożoną głowiczkę z kulkami, ze sprężynkami na specjalnym loktajcie do uszczelniania takich połączeń, także tu się już nic nie zmieni. Śruba regulacyjna, wszystko jest na miejscu. Teraz jeszcze będę dorabiał śruby do mocowania tej pompy. Natomiast, bo to już jest przeróbka czyjaś na M6, mamy zalutowany ten korpus tutaj ładnie, jest to naprawione, że to będzie szczelne. Jest to zalutowane, że nie będzie tutaj dziury na wylot, żeby nam to nie chciało gdzieś przeciekać. Więc teraz będę musiał dorobić śruby. Z tych śrub M6 zrobię po prostu śruby, które będą przypominały oryginalne, bo tutaj były M5 z takim półkolistym łbem, więc no takiego czegoś nie będziemy wkładać, a te, które tutaj faktycznie fizycznie były, no to już są już tak poniszczone, że nie nadają się do tego, a już tym bardziej nie chciałbym mi wkręcać w ten nasz naprawiany dekiel, gdzie były gwinty robione na nowo, no bo to już by była zbrodnia, więc robimy po prostu z tych śruby, które będą wyglądem przypominały oryginalne, żebyśmy tą pompę mogli zamontować i jeszcze teraz będę musiał wykonać uszczelkę pomiędzy, wiadomo, pompę a dekiel rozrządu i uszczelkę pod tą klapkę rewizyjną na dole do demontażu tłoczków, bo to też się przyda. Czekamy na tłoczki, bo tam poszła cała seria, na tłoczki z azotowania. Będą w przyszłym tygodniu już na gotowo, więc wtedy będziemy mogli montować pompę już na motocyklu. No i tyle, także kolejny etap. Pozdrawiam. Dobrze, wiercimy sobie teraz otwory mocujące od strony przylgi do silnika, więc za chwilę będziemy mieli to gotowe w stanie surowym bynajmniej. Później zrobimy sobie faski od strony zewnętrznej, żeby kręcić tam stare śruby ze stożkowymi łbami, żeby to wyglądało no jakoś po prostu jak stare. Dobrze, teraz przetaczam sobie te śruby M6 do mocowania pompy. No mamy tu pierwszy łeb już zaokrąglony, ja po prostu z łbów heksagonalnych, tak, będę robił łby okrągłe, nacięte na śrubokręt po prostu, na wkrętach, tak jak to było oryginalnie, no nie, trochę pomniejsze te łby, że to będzie, no, do złudzenia przypominało śrubę, która tam była oryginalnie, a nie coś takiego, także no, taka manufakturka, już te 4 śruby przerobię ręcznie, żeby się nie bawić na automacie. Dobrze, no, ciąg dalszy prac modelarskich. Mamy wykonane śruby, zestaw śrub do pompy oleju, podobnych z tymi, które tutaj były oryginalnie, więc ten zestaw jest naszykowany. Teraz sobie to pooksydujemy, żeby były czarne. Są już przycięte na jednakową, odpowiednią długość, więc będziemy sobie to montowali. Później, jak przyjdą komponenty do pompy, mamy wykonany też w końcu to przełącze olejowe. Teraz będziemy je frezowali
ręcznie już, żeby temu elemencikowi no, nadać taki wygląd, jakby było odlewem, bo tu widać, że to wszystko jest obrabiane na maszynach, wiadomo, no, tak bardzo zgrubnie. Natomiast no, to dla nas jest nieistotne. Mamy w tej chwili mamy to już wykonane tak, że to będzie pasowało w to miejsce, gdzie ma pasować. Także my to sobie teraz wszystko opiłujemy po prostu ręcznie, że będzie wyglądało jak stary odlew. Mamy to na te stare twoje śrubki, które gdzieś tam w tym silniku były. No, nie do końca tam jest równe też to wszystko, bo te gwinty są przerabiane w silniku, więc no, problematyczne jest to w złożeniu. Natomiast no, jest ok, mamy do czego wlutować rurkę. Zaraz to opiłuję frezikiem, także to będzie wyglądać, tak jak już mówiłem, jak odlew. No i później będziemy wlutowywali rurkę, żeby ten element już był gotowy, prawda? Także no tyle. Oksyda i frezowanko, no to tak zajdzie czasu, bo to jest, no mówię, zabawa, to są prace modelarskie, dorabianie takich elementów na wzór i podobieństwo. No ale tak to wygląda. Pozdrawiam. Dobrze, mamy skończony ten elemencik do odmy. Jest to, jak ja to mówię, pomiśkowane frezem, takie podrapane, potem szczotką wyszczotkowane, że udaje odlew. No wiadomo, może zbytnio na poważnie tego brać nie należy, natomiast no okej, jest to element dorobiony, który będzie pełnił swoją funkcję. No tu trzeba było niestety rozfrezować ten otwór, ponieważ jak się okazuje w silniku te śruby no też są gdzieś kopnięte, ktoś tam już coś rzeźbił, poprawiał jak we wszystkim. Natomiast to nie będzie przeszkadzało, bo tu będzie uszczelka pracowała na tej powierzchni, więc no trudno. Jest to rzeźba z ręki, więc no musi mieć cechy rzeźby. Także elemencik wykonany, będziemy do niego wlutowywali rurkę i postarzymy jeszcze to później, żeby to tak się nie świeciło. No i tak, to swoją rolę będzie pełnił, więc no to ważny element układanki. Tyle, pozdrawiam. No, także jak zwykle to dorabianie części, no jak nie ma ktoś warsztatu takiego, że park maszyn, ktoś teraz wczoraj widziałem też na Facebooku, taka osoba, która tam restauruje różne motocykle, akurat chyba radzieckie, też pisał właśnie, że dostając nawet te części nowe dorabiane, no to trzeba wszystko spasować, tu nie pasuje, tu coś tam i to jest roboty jednak sporo przy takich fantach, a czasami jeszcze trzeba coś dorobić od zera. No ale super będzie to wszystko wyglądało, motocykl leci do przodu, w tym roku ma być skończony i co tam, kopajkę udało się kupić, tutaj też jedna się pojawiła gdzieś tam oryginalna, taka chromowana, ale wybrałem tutaj akurat nie kopajkę, replikę, gdyż ten oryginał była propozycja za 2500 do naprawy, a tutaj odlew taki już powiedzmy teraźniejszy 600 kosztuje i już nie trzeba naprawiać tego i kolejnego czasu i się tam, więc w wielu przypadkach po prostu to jest mój wybór, że wybieram już te części, które są teraz w Polsce produkowane. No ale zobaczymy, no ten motocykl ma jeździć. Nie jest to projekt, który będę właśnie składał przez 50 lat i nigdy nim nie będę jeździł, tylko po 2 latach się udało to skompletować i wyjedzie na drogi, także bardzo się cieszę. Bardzo się z tego cieszę. Ja się wyleczyłem właśnie z takich długich projektów przy WLC, jak szukałem kiedyś, kompletowałem, nie mogłem się zdecydować i kolega mi powiedział, że albo czy ty chcesz jeździć, czy chcesz zbierać to latami. I taki to jest zawsze. Każdy ma jakieś tam swoje zdanie, nie oceniam, też staram się nie patrzeć, uczę się cały czas tego, żeby nie oceniać innych. Dobra, to jest to. Tyle z Sokołem. Będzie jeszcze kolejny odcinek, trochę dłuższy, bo tam mam już taki odcinek, że będzie 20 minut materiału. Muszę też to sobie jakoś usystematyzować, żeby to wychodziło, żeby mi gdzieś nie ginęły, bo ja dostaję na WhatsAppa te filmiki, często prawie codziennie i później już nie wiem, czy zapisałem ten filmik, czy go przesłałem właśnie na tableta i to jakoś się tak wszystko miesza. Dodałem informację o webie, bo już wiemy, że będzie w przyszłym roku zlot. Wczoraj z panią burmistrz też rozmawiałem, z panią Agnieszką Derbą. Także no jest jakieś porozumienie z deweloperem, chociaż słuchajcie, ruszyła jakby budowa pierwszego bloku.
Więc pierwszy blok, jeżeli jak wjeżdżało się na zlot, po lewej stronie były stoiska i taki zagrodzony teren. To na tym zagrodzonym terenie i chyba na kawałku tutaj wjazdu będzie budowa. Czekam na dokładną mapkę od kolegi, który tutaj, z którym jakby rozmawiam w tej sprawie. Więc będziemy mieli trochę teren okrojony. W tym momencie całe zaplecze budowy jest rozstawione tutaj na tym całym terenie, więc jak się pojedzie, to można się przestraszyć i wysyłaliście mi zdjęcia, jak to wygląda, co tam będzie, czy tu nie będzie. Dostałem też informację, że na przyszłe lata teren, który miasto tam gdzieś proponowało, prawdopodobnie też go nie będzie, więc może się okazać, że na przykład to będzie ostatni zlot już w Łebie, albo nie wiem, albo jeszcze będą, nie, może jeszcze jedna edycja, no ale trzeba będzie się chyba szykować, jak nie znajdziemy innego miejsca, że będziemy musieli zmienić może na jakąś inną nadmorską gminę. Jak macie jakieś propozycje, jak macie jakieś tam przyjazne gminy i gdzie jest odpowiedni teren, taki koło 5 hektarów właśnie gdzieś w centrum, no to podsyłajcie informacje, może tam na jakieś kolejne lata będziemy coś myśleć. No ale na razie nie ma co wybiegać w przyszłość, na razie mamy tutaj ten teren, mam zapewnienie dopóki, bo teraz tak ma się wybudować ten pierwszy budynek i dopóki jakby on się nie sprzeda i nie będzie dalej, to będziemy mogli tutaj sobie na tym terenie się bawić. Cała reszta informacji, prosiliście mnie po prostu o termin, ja ten termin już wypuściłem, żeby to było oficjalnie, a resztę, zespoły, inne rzeczy, ceny, bilety, to wszystko będzie dopiero gdzieś, myślę, że po nowym roku grubo. Bilety to na pewno kwiecień, maj, jak nie później. Bo ja tutaj muszę mieć wszystkie umowy podpisane i znać wszystkie koszty, żeby też dobrze wycenić i żeby ten budżet się zapiął. To jest impreza organizowana już przez te lata, już po prostu profesjonalnie. Tutaj nie mogę sobie pozwolić właśnie na amatorkę, że wymyślam sobie ceny z czapy. tylko jest tutaj to wszystko przemyślane. Dobra, co tam wczoraj jeszcze? Wczoraj tutaj walczyłem, odpaliłem live'a, bo przyszedł do mnie taki automat rock and roll. I tutaj był problem z silniczkiem. Ale ten silniczek tam przeczyściłem, nasmarowałem i jest ok. Tutaj jeszcze jest taka przykładnia, która, czekaj, nas to włączymy sobie. I to powinno iść, zobaczcie, idzie w lewo. I tutaj sobie idzie chyba, zatrzymuje się i powinno iść dalej, a to nie idzie, nie wiem dlaczego, czy to coś tutaj się, w którym to miejscu, no ale nie mogę tutaj jakby dojść do tego mechanizmu. Próbowałem to wczoraj odkręcić, ale to jest jakby taka jedna puszka i nie wiem jak to jest chyba zgrzane tam. I tutaj, czekajcie, może jakoś tam wyjdziemy kamerą. Czy tam coś będzie widać, czy nie będzie widać. Będzie takie coś do góry. I tutaj, no, to jest to. I tutaj widziałem, że też muzyczka też piszczy. Powinien Elvis grać i gra, ale i za chwilę się coś, za chwilę przestaje, więc no nie wiem co z tym całym automatem. Tutaj też tego żeśmy jeszcze nie odpalili, bo teraz robimy jeszcze jakieś tam inne rzeczy. Cały czas coś tam się dzieje i nie ten. Tutaj siedzenie, kolega kanapę wysłał, że już kanapa jest zrobiona, więc będzie jeden motocykl gotowy. I słuchajcie, też tak sobie myślę, że chyba jedną WL-kę sprzedam, znaczy no tą odrestaurowaną. Będę ją wystawiał. Nie będzie to tania WL-ka, ale tak już myślę, że chyba wystarczy mi po prostu jedna. A tak myślę, czy sobie nie kupić panheada jakiegoś. Tak mi to chodzi po głowie, najlepiej jakiś chopper. Ale tutaj jest zasadzki. Grzegorz, czy ty żyjesz? Czy ty się szykujesz na weekend? Piątek jest, słuchaj. Jak panie Grzegorzu przed piątkiem? Nie kręć, jak się pan czuje? Nie nagrywaj. Co? Bo to musisz zrobić dla ściśle wspierających. Jedziesz gdzieś na weekend? Na weekend?
Czy nie? Czy we Wrocławiu? No miałem z Maćkiem jechać po auto, nie? Ale Ale nie. zaburzyłeś mu cen. Aha. Zaburzyłeś Panie koncepcję. Wymaga to dalszych A, przemyśleń. widzisz, no. No to dobrze, pomyśl, albo kup 3 Harley'e zamiast auta. Przede wszystkim to prawko na motocykl by się przydało. No to jeszcze, kurczę, musisz się zapisywać, tutaj robią niedaleko, więc... Wiem, ale jeszcze przed tym chcę na przyczepki. Aha, C plus E. Tak? Chyba. C to ciężarówki. Nie, B plus E. No. Pojedziesz No. do gościa, a najlepsze jest to... Z listem polecającym? z listem polecającym. Zaraz ci pokażę, tylko już nie na wizji. Aha, Grzegorz tu mi ciągle pokazuje jakieś te... Fajne rzeczy. Zobaczcie, Gang Dzikich Wieprzy. Robert Wesoły. No, to by było fajne, gdyby nie właśnie nazwiska. No ale dobra, wracając jeszcze do automatu, ten będę chyba sprzedawał, nie wiem. Założymy zaraz może założymy szybę, bo tu jeszcze alarm się włączał dodatkowo. Czekaj, gdzie jest ten? Mamy tu teraz taki salon gier. Obwoźny salon gier to jest. Grzegorz, jakbyś to woził, jakbyśmy to w łebie wstawili, co to by było, nie? Ale przecież nie robiłem. Jakiś klucz. Aha, jaki tu... To jest dziwne, ale się nie odzywałem. Co? No nie no, ale musisz wyłączyć. Aha. Chyba, że masz ten, dla Co? ściśle wspierający. Nie, ja tu muszę teraz to, zobacz, bo się ten zamek coś... Tutaj, widziałeś? Ty to tak zamknąłeś, czy? Tak, najlepiej na mnie zgonić. Widzisz, jak ktoś tu kombinował, to znaczy, że ty po nocach tu łazisz. No dobra. Ktoś już napisał, że tak jak się do ciebie odzywam, to powinieneś się zwolnić, bo... Czekaj, Tak? co to było raz tak, że... Aha, że cię obwiniłem, że nie odnosisz narzędzi. Ja mówię, no przecież albo ja raz nie odnoszę, albo Grzegorz i my się cały czas pilnujemy, nie? Maciek może potwierdzić, czy nie? Ja potwierdzam. Ale co, ktoś napisał, że tak? No, że mówi tak, odnosisz, na pewno to ty nie odnosisz, a nie Grzegorz. Grzegorz zawsze To nie odnosi. pokazywałeś mi tego! Grzegorz zawsze odnosi narzędzia, widzę! Chyba, że to twój nick jakiś. No właśnie, to jest jakiś konto założyć. Grzesiek, tajne konto. Czekaj, bo tu nie mamy tego klucza. A tutaj zamek jest. No jak klucza nie ma, to nic nie Może twórz. rozwiercimy. To trzeba odkręcić. To Aha. trzeba odkręcić i wyjdzie. Rozwiercimy. To można Ty, a to odkręcić. było otwarte, a teraz się zamknęło. Ty, no. Aha, no tak, no to dobra, to odkręćmy. I na razie wstawimy tak. Tylko żeby nie poleciało. Tak No to jak ja trzymam. trzymasz. No dobra. Słuchajcie, to my się tu bawimy. Będą pewnie jakieś live'y. Z góry dzięki za obserwacje, za łapki, za komentarze. Fajnie. Idziemy do 100 000 już niedługo. Więc może niedługo będzie srebrny przycisk. Już to widzę. Wczoraj tutaj zrobiłem wieczorem live'a takiego właśnie z remontu i 100 000 wyświetleń. Jak tutaj sobie grzebaliśmy, więc te zasięgi się jakoś tak odpaliły, przynajmniej na live'ach. Ludzie, czy wy nie macie co robić? To ty na pewno tak wiesz. Z 10 000 telefonów. Ja mam kilkanaście kont. Dobra, trzymajcie się, nie przedłużamy. Pa, pa. Witam serdecznie z Łeby. Pracujemy tutaj, bo mamy małą sadzawkę. Działamy z chłopakami, pompujemy, przekopujemy różne rowki. No i czekamy na słońce, żeby to wszystko obeschło. Tutaj sobie to wypływa. Będę zdawał relacje, co tutaj się dzieje w Łebie. Pokazać, jak wygląda realna organizacja zlotu, gdzie nigdy tak naprawdę niczego nie wiemy. Wszystko było zaplanowane, przyjeżdżamy, a tu się okazuje, że teren zalany, podmokły, więc pompy i różne rzeczy. Zobaczcie, jakie tam było wielkie jezioro, a jak już przyjechaliście na zlot, to było pięknie, sucho i fajnie. Ten materiał po prostu gdzieś mi utknął, nie zdążyłem go wyedytować. Wrzucam wam go teraz, a zapraszam was na edycję w 2026 roku, w sierpniu już jest termin. Szykujcie się, więcej informacji wkrótce. Gorące słońce, wiatr między palcami, wolność w powietrzu z każdymi oddechami. Bike Week, w Łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy.